Chicago. Lata 80. Miasto, które nigdy nie zasypia. Z jednej strony zgiełk fabryk i wielkomiejskich biur. Z drugiej przedmieścia. Szeregi domów z białym sidingiem i zadbanymi ogródkami. To właśnie tu, na obrzeżach miasta, stał dom. Zwyczajny dom. Nie rzucał się w oczy. Nie był zaniedbany, ale też nie wyróżniał się niczym szczególnym. Przeciętna posesja. Z domu jak co dzień rano wyszedł mężczyzna. Ruszał właśnie do pracy jak większość mieszkańców. Ten mężczyzna nazywał się Robin Gecht. Ojciec, mąż, robotnik. I jak się okaże później, uczeń samego Charlesa Mansona. Samozwańczy kapłan zła. Sąsiedzi czasami żartowali, że w jego domu musiała paść kuna albo że ktoś majstruje przy kanalizacji. Ale to nie była martwa kuna. To był metaliczny, ciężki, duszny zapach. Zapach krwi. Te zapachy dobiegały z piwnicy. Nie takiej zwykłej, z puszkami farby i starymi gazetami. Tylko z piwnicy, która została zamieniona w kaplicę. Zasłonięta, wygłuszona. Na środku metalowy stół przypominający stół operacyjny, choć jego przeznaczenie było zupełnie inne. Ściany pomalowane na czarno. Na jednej z nich pentagram, na drugiej półka z trofeami. W tej piwnicy Robin Gecht odprawiał swoje osobiste rytuały. Nie zawsze sam. Z czasem dołączyli do niego trzej mężczyźni. Edward oraz bracia Andrew i Thomas. W ciągu kilku lat stworzyli coś w rodzaju organizacji. Reaper Crew. Bractwo. Sekta. Zgromadzenie czterech mężczyzn, którzy zaczęli wierzyć, że ból kobiety jest kluczem do ich siły. Wierzyli w to tak bardzo, że porywali kobiety z ulic i zabierali je do tej mrocznej piwnicy. Nie dla seksu i nie dla pieniędzy. Dla rytuału. Wszystko miało swój przebieg. Porwanie, uwięzienie, tortury i ofiara. I zawsze modlitwa. Nie do Boga. Nie do żadnej znanej istoty. Modlitwa do czegoś, co, jak twierdził Robin, przemawiało do niego przez ból. Nie chodziło tu o jednorazową zbrodnię. To był system. Cichy, metodyczny i trwający przez lata. I gdyby nie jeden cud, a może przypadek, historia ta nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Bo tylko jedna z kobiet przeżyła. I to właśnie jej historia rozpętała burzę. Robin Gecht początkowo działał sam, ale nie wystarczyło mu, by samemu doświadczać swojego oświecenia przez ból. On chciał uczniów, wyznawców i znalazł. Trzech mężczyzn, młodych, cichych i zagubionych. Edward, z pozoru niegroźny, posłuszny typ faceta, który nigdy nie odważy się powiedzieć nie, ale z czasem to właśnie on będzie jednym z najbardziej brutalnych wyznawców. Andrew, z niskim IQ, łatwy do zmanipulowania, cichy, prawie niewidzialny. Thomas, starszy brat Andrew, z pozoru bardziej opanowany, ale jak się okaże, równie bezwzględny. To oni stworzyli razem z Robinem sektę, która miała własne zasady, własne rytuały i własny cel. Reaper Crew. Nie mieli kościoła. Ich świątynią była piwnica Robina. Nie modlili się do Boga. Ich obiekt kultu był bezimienny, bezcielesny i mroczny. Czuli, że są wybrani. Robin przekonał ich, że kobieta jest źródłem zła i żeby naprawić świat, trzeba z niej to zło wyciągnąć. Nie symbolicznie, dosłownie. W nocy wsiadali do czerwonego vana. Jeździli po Chicago jak myśliwi. Czasem obserwowali ofiarę przez kilka dni. Czasem wybierali ją zupełnie przypadkiem. Wciągali ofiarę do auta, zaklejali usta taśmą, skuwali ręce i odjeżdżali do kaplicy Robina. Tam zaczynał się rytuał. Ofiary były gwałcone, torturowane i okaleczane. Piersi kobiet były amputowane z chirurgiczną precyzją. Nie jako akt sadyzmu, ale jako akt wiary. Odcięte piersi były przechowywane później w specjalnej skrzynce jako święte relikwie. Robin wierzył, że to przez nie przemawia demon.
i że podczas rytuału jego ciało i umysł stają się naczyniem dla sił, które chcą krwi. A jego wyznawcy wierzyli, bo Robin mówił z przekonaniem, bo miał władzę, bo patrzył na nich tak, jakby widział coś, czego oni jeszcze nie potrafili dostrzec. Nikt ich nie podejrzewał, bo kim oni byli? Faceci od remontów, młodzi, niezauważalni, z czerwonym vanem. Chicago, zwykłe miasto, zwykłe popołudnie. Był środek dnia. Ludzie szli z zakupami, dzieci wracały ze szkoły. Gdzieś w tym miejskim zgiełku czaił się czerwony van. Nieoznakowany, niewyróżniający się. Na siedzeniach 4 mężczyźni, milczący i skupieni. Wiedzieli, czego szukają. Reaper Crew działało jak dobrze naoliwiona maszyna. Wiedzieli, że czas to ich największy wróg. Wybierali kobiety przypadkowe, ale z precyzją. Zazwyczaj samotne, młode, z torbą na ramieniu i zamyślonym spojrzeniem. Wracające z pracy, ze szkoły czy z kościoła. Kiedy się zbliżali, wszystko działo się błyskawicznie. Jeden z nich zagadywał, drugi wciągał do vana, trzeci zaklejał usta, a czwarty, zwykle Robin, zamykał drzwi od środka. Trwało to niecałą minutę. Nikt nic nie widział, a dziewczyna po prostu znikała. Kiedy przywozili ofiarę do kaplicy Robina, była już odurzona, związana i przerażona jak zwierzę zamknięte w klatce. A to, co czekało ją później, przekraczało wszelkie granice. Obrządek. Z góry ustalony scenariusz, który każdy z członków znał na pamięć. Gwałt, tortury, modlitwa, oczyszczenie, czyli cięcie i poświęcenie. Robin czytał wersety, które sam napisał. Reszta klęczała, wypowiadając niezrozumiałe zaklęcia. Wszystko to było bardzo dokładne, powolne i przerażająco spokojne. Po wszystkim ciała były porzucane w lasach, przy drogach albo po prostu zakopywane. Sąsiedzi i władze nie podejrzewały nic. Policja traktowała zniknięcia kobiet jako pojedyncze przypadki. Brak ciał, brak dowodów i brak świadków. Wszystko zmieniło się dopiero wtedy, gdy pojawiła się ona. Jedyna, która wyszła z czerwonego vana żywa. Jedyna, która miała odwagę powiedzieć, co się działo w środku. Miała na imię Beverly. Była młodą kobietą. Znała ulice Chicago. Wiedziała, gdzie nie chodzić po zmroku. Ale nawet ona nie była przygotowana na to, co ją spotkało. Tamtej nocy została wciągnięta do czerwonego vana. 4 mężczyzn. Uśmiechnięci i uprzejmi. Podwieziemy cię. To ostatnie słowa, jakie usłyszała, zanim poczuła zapach eteru. Obudziła się w ciemności, w obcym miejscu. Ręce skrępowane, w ustach posmak chemii i strachu. Początkowo słyszała tylko szept, potem oddechy, a potem czyjś spokojny głos. Bóg cię opuścił, a my pomożemy ci wrócić do światła. Gdy policjanci później pytali Beverly o szczegóły, jej zeznania były pełne ciszy. Jakby każda odpowiedź bolała bardziej niż poprzednia. Powiedziała im, że była przykuta do metalowego stołu, że czuła, jak ktoś rozcina jej skórę, powoli, z precyzją, i że patrzył na nią. Ten z rudymi włosami, Robin. Nie z nienawiścią, nie ze współczuciem. W jego oczach było widać ekstazę. Robin odciął jej pierś. Użył skalpela. Przytrzymywał ją rękoma. Spokojnie, niemal czule. A potem, kiedy skończył, wziął w ręce to, co odciął i zaczął się modlić. Pozostali patrzyli klęcząc i szepcząc niezrozumiałe słowa. Beverly straciła przytomność i być może to ją uratowało. Została wyrzucona z vana jak worek śmieci. Znaleziono ją przy torach, pokiereszowaną, poranioną, ale żywą. I kiedy doszła do siebie, zaczęła mówić o 4 mężczyzn, o czerwonym vanie, o piwnicy, w której były świeczki, metalowy stół i pudełko z trofeami. Śledczy byli przerażeni, a najbardziej przerażał ich fakt, że wszystko zaczynało się układać. Inne kobiety, podobne zniknięcia.
To właśnie zeznania Beverly były kluczem, który otworzył drzwi do miejsca, gdzie przez lata czczono śmierć. Gdy policja weszła do domu Robina, nie wiedziała jeszcze, że znajdzie tam coś więcej niż tylko ślady zbrodni. To nie było miejsce przypadkowe. To nie była zwykła kryjówka. To była świątynia. Zbudowana dla czegoś nienazwanego, karmionego cierpieniem. Niski sufit, wilgotne czarne ściany, zasłonięte okna. Na środku stół z metalu, z odpływem. Obok niego krzesło z pasami. Najbardziej przerażające były szczegóły. Na jednej ze ścian znajdował się pentagram, namalowany krwią. W rogach stały czarne świece, dopalone do połowy, niektóre z resztkami włosów zatopionymi w wosku. A na stole czarna księga. Nie była drukowana, była pisana ręcznie, przez Robina. To był zbiór rytuałów, modlitw i przemyśleń. Ofiara musi czuć ból. Krew jest kluczem. Piersi kobiet są ogniskiem zła. Do usunięcia. To nie był żart. To nie była fikcja. To był manifest mordercy, który stworzył własną religię. W jednym z zamkniętych pojemników policjanci znaleźli małe pudełko wyłożone materiałem, a w środku coś, czego nikt nie chciał zobaczyć. Zaschnięte, skurczone, odcięte kobiece piersi. Każda z nich oznaczona, jak trofeum. Na jednej przyczepiona karteczka z datą, na innej z inicjałami. To właśnie to znalezisko uświadomiło śledczym, że mają do czynienia nie tylko z brutalnymi mordercami. To byli fanatycy, zboczeńcy, kapłani prywatnej religii, w której ból, śmierć i kobiece ciało stały się rytualnym narzędziem do kontaktu z demonem. Cała czwórka uczestniczyła w tych rytuałach z pełną świadomością. Nie byli pijani, nie byli pod wpływem narkotyków, nie działali w amoku, działali z przekonaniem, z wiarą. Ale z całej czwórki tylko jeden z nich naprawdę wierzył, że przemawia do niego zło. To był Robin. I kiedy przyszło do procesu, to właśnie on nigdy nie przyznał się do niczego. Bo jak powiedział podczas jednego z przesłuchań, ja tylko otwierałem drzwi. To oni decydowali, czy przez nie przejdą. Robin Gecht, twórca krwawego rytuału, kapłan domowej sekty, człowiek, którego piwnica przypominała ołtarz ofiarny, nigdy nie został skazany za morderstwo. Tak, to nie pomyłka. I nie luka w systemie, to fakt. Choć był wskazany przez swoich wspólników jako lider, choć jego dom był miejscem tortur i rzezi, choć jego rękopis był dosłownym podręcznikiem zbrodni, śledczy nie zdołali powiązać go bezpośrednio z żadnym ciałem. Nie zostawił odcisków palców, nie było krwi na jego ubraniach, nie było też świadka, który widziałby go podczas samego morderstwa. Pozostała trójka mówiła. Opowiadali o rytuałach, o czarnym pudełku, w którym Robin trzymał odcięte piersi, o modlitwach, które mieli powtarzać i o nożach, które dostawali do ręki. A Robin milczał, spokojny, uśmiechnięty i pewny siebie. I rzeczywiście, jego sprawa była oddzielona od pozostałych. Postawiono mu tylko zarzuty dotyczące napaści seksualnej na Beverly Washington, kobietę, która przeżyła i wskazała go jako swojego oprawcę. Za ten czyn dostał 120 lat więzienia, bez możliwości zwolnienia. Ale to nie była kara za morderstwo. To był moment, w którym cały świat zamarł z niedowierzania. Lider rytualnych zbrodni, kapłan zła, nie został skazany za ani jedno zabójstwo. Zeznania jego wspólników uznano za niewiarygodne. Brak ciał za przeszkodę procesową. Brak śladów za dowód braku winy. Wspólnicy Robina mówili. Powiedzieli, że zaczęło się od podziwu, od zapatrzenia w Robina, ich mistrza. Brali udział w rytuałach, trzymali ofiary, odmawiali modlitwy i wykrzykiwali zaklęcia. Przecinali skórę i, jak twierdzili, nie wiedzieli, co robią, bo byli pod wpływem nie alkoholu i nie narkotyków, pod wpływem chorej idei.
Przyznali się. Opowiedzieli dokładnie o wszystkich rytuałach. Opowiedzieli dokładnie o wszystkim. O bólu. O tym, jak patrzyli na konające ofiary. I o tym, jak Robin mówił im, że właśnie oczyszczają duszę. Ich zeznania były przerażająco spójne. Andrews został skazany na karę śmierci, ale w 2003 roku jego wyrok zamieniono na dożywocie. Zmarł za kratami kilka miesięcy później. Thomas dostał 70 lat więzienia. I teraz uwaga, wyszedł na wolność w 2019 roku. Tak, dobrze słyszycie. Mężczyzna, który brał udział w rytualnych torturach, okaleczał kobiety i składał je w ofierze, dziś chodzi po ulicach Illinois jako wolny człowiek. Władze nie podały dokładnie, gdzie mieszka, ale potwierdzono, że został wypuszczony warunkowo. Zło nie zawsze umiera w więzieniu. Czasem dostaje nowe dokumenty, nowy adres i nowy początek. Ale przeszłość? Ona zawsze zostaje i czasem potrafi znów zapukać do drzwi. Choć Ripper Crew oficjalnie przestało istnieć w latach 80., Chicago nigdy nie wróciło do normy. To nie była tylko seria morderstw, to był kult. A kulty mają to do siebie, że nigdy nie gasną całkowicie. Czasem wystarczy jedna osoba, jedna książka i jedna kopia czarnego zeszytu Robina. W latach 90., 2000 i później co jakiś czas odnajdywano ofiary, które nosiły bardzo podobne obrażenia. Amputacje, rytualne znaki. Zawsze jednak brakowało dowodów. Zawsze brakowało sprawcy. Ale wzorzec był znajomy. Zbyt znajomy. Czy to naśladowcy, czy może ktoś, kto nigdy nie przestał? Robin Gecht nadal żyje. Odsiaduje swój wyrok w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Nie udziela wywiadów, nie komentuje, milczy. Ale według nieoficjalnych źródeł wciąż pisze. Zeszyty, księgi i modlitwy. Czy ktoś poza murami więzienia czyta te słowa? Czy ktoś przejął schedę po Ripper Crew? Niektórzy mówią, że demon nigdy nie znika. Czasami tylko zmienia adres. Ta sprawa nigdy nie została wyjaśniona do końca. Wielu ciał nigdy nie odnaleziono. Ich imiona zniknęły z gazet, ale blizny po ich cierpieniu zostały. W aktach, w rodzinnych domach, w mieście i w czerwonym wanie, który pewnego dnia po prostu zniknął. To już wszystko w tej historii o demonie, który nigdy nie miał rogów, o kulcie, który nie miał świątyni i o wierze, która nie prowadziła do zbawienia, tylko do piwnicy pełnej krwi i śmierci. Komentujcie, subskrybujcie i bacznie obserwujcie, bo czasem prawdziwe zło to nie potwór pod łóżkiem, to zwykły człowiek za rogiem, który się do was uśmiecha, a w kieszeni ma klucz do piwnicy. Townsend, Massachusetts. Małe miasteczko, w którym ludzie znają swoje nazwiska. Zostawiają klucze pod wycieraczką i uśmiechają się na ulicy. Tutaj nic się nie dzieje. A jeśli się dzieje, to tylko w telewizji. Ale czasem nawet w takim miejscu może pojawić się zło. Daniel LaPlante nie był potworem od urodzenia. Był chłopcem. Zwykłym, trochę dziwnym, trochę cichym, z głową schowaną w ramionach i oczami, które nigdy nie patrzyły prosto. Dzieciaki w szkole mówiły, że coś z nim nie tak. Ale przecież zawsze znajdzie się ktoś taki w klasie. Taki, co dziwnie się ubiera, co nie mówi za dużo, zwykły dziwak. Nikt nie wiedział, że Daniel był wykorzystywany przez ojca, że zamykał się w sobie, bo nikt go nie słuchał, że jego świat był jak zamknięta szafa, duszny, ciemny i pełen demonów. W wieku 13 lat Daniel zaczął podglądać domy sąsiadów. Najpierw przez okno, potem przez drzwi, a w końcu przez ściany. Bo Daniel miał jeden dar. Potrafił zniknąć, jak cień, jak myśl. Jak chłód, który czujesz na karku, ale gdy się odwrócisz, nic tam nie ma.
W tamtym czasie nikt nie widział w nim zagrożenia. Psycholog powiedział, że ma trudności z przystosowaniem. Matka, że Daniel potrzebuje miłości. Szkoła, że robi postępy. Ale Daniel nie chciał postępów. Chciał wejść do środka, do czyjegoś domu, do czyjegoś życia i nigdy nie wyjść. Nie był jeszcze mordercą. Nie był jeszcze potworem z nagłówków gazet. Ale już wtedy coś w nim narastało. Coś czekało. Annie i Jessica Andrews. Nastolatki jak setki innych. Zwykły dom, zwykłe problemy. Śmierć matki, cisza w kuchni. Ojciec, który stara się jak może, żeby wszystko było normalnie. Ale normalność niedługo zniknie z tego domu. Bo pojawił się Daniel. Miły chłopak, trochę nieśmiały, zaproszony przez Annie na randkę. Po tym, jak wymienili się numerami przez znajomych. Wyglądał dziwnie. Zaniedbany, cichy, ale miał coś w oczach. Coś, co sprawiło, że Annie chciała dać mu szansę. Randka trwała może pół godziny. Daniel opowiedział jej, że też stracił kogoś bliskiego. Matkę. Ale w tym, jak mówił, było coś dziwnego. Jakby mówił nie o swoim życiu, tylko jakby recytował. Annie nie zadzwoniła ponownie. Ale Daniel był już w środku. Nie tylko w jej myślach. Dosłownie. Zaczęło się od dźwięków. Skrzypienie podłogi na piętrze, gdy nikogo tam nie było. Otwarte szafki w kuchni. Znikające jedzenie. Wiadomości pisane na lustrze po gorącym prysznicu. Jestem tu. Oglądam was. Zabij ojca. Początkowo myślały, że to duch matki. Że dom oszalał. Że same oszalały. Ale to nie był duch. To był jej chłopak z pierwszej randki w domu, z którego nigdy nie wyszedł. Pewnego dnia, wracając do domu, zobaczyły postać w białej sukni i ostrym makijażu. Stała w korytarzu z nożem w ręku. Wokół ściany pomazane wiadomościami. Dziewczynki uciekły w panice. Wezwały policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, przeszukali dom. Nic. Ale po kilku godzinach jeden z nich odkrył ruchomy panel w ścianie piwnicy. A za nim wąskie przejście. Kurz, resztki jedzenia, brudny śpiwór i Daniel Laplante. Ukrywał się tam od kilku dni, może tygodni. Obserwował wszystko. Słuchał, notował i planował. Ale to nie była zbrodnia. I jeszcze nie. Każdy dom ma swoje tajemnice. Skrzypiący stopień, który zawsze budzi cię w nocy, zimniejszy kąt w pokoju, cień, który porusza się w przedpokoju, ale nigdy nie wiesz, czy to naprawdę było coś, czy tylko ci się wydawało. Ale nie w przypadku sióstr Andrews. Tu cień miał imię. Nazywał się Daniel. Gdy policjanci wyciągnęli go z przestrzeni między ścianami, wszyscy zadawali to samo pytanie. Jak długo tam był i dlaczego? Odpowiedzi nie przyszły łatwo, ale to, co znaleźli w mikroskopijnej przestrzeni, mówiło więcej niż słowa Daniela. Brudne śpiwory, kartki z zanotowanymi rozmowami dziewczyn, gdzie kładą klucze, co robią przed snem, resztki jedzenia i nóż kuchenny wyjęty z ich własnej szuflady. Daniel nie był intruzem, on był domownikiem duchem, nieproszonym, cichym, ale obecnym. Ukrywał się między ścianami, poruszał się tylko wtedy, gdy nikt nie słuchał. Przechodził między pokojami przez kanały wentylacyjne, luki konstrukcyjne i przestrzenie techniczne. Obserwował przez szczeliny, słuchał przez rury. Znał rutynę dziewczyn lepiej niż one same. Znał każde skrzypnięcie podłogi, każdy moment, gdy zasypiały i każdą myśl, którą wypowiadały szeptem. To nie był już zwykły chłopak. To był cień, fizyczny, oddychający, zły i co najgorsze, niewidoczny. Po zatrzymaniu został umieszczony w ośrodku dla nieletnich. Postawiono mu zarzuty włamania i zastraszania. Nikt jeszcze nie mówił o morderstwach. Jeszcze. Sprawa ucichła. Media zapomniały. Rodzina Andrews wyprowadziła się z domu.
a Daniel czekał. Czekał, aż go wypuszczą i wtedy już nie będzie się chował. Daniel LaPlante ma 17 lat. Jest wolny. Wyszedł z poprawczaka. Niepozorny i cichy. Z pozoru skruszony nastolatek, który popełnił dziwny błąd. W oczach sądu nie był zagrożeniem. W oczach psychologów potrzebował tylko terapii. W oczach ludzi nie był już tematem rozmów. Nikt nie widział, co się w nim budzi. Cisza, którą zostawił po sobie, była tylko maską. Bo Daniel nie wrócił do świata, by żyć normalnie. On wrócił, żeby dokończyć to, co zaczął. Nie chciał już siedzieć między ścianami. Nie chciał obserwować przez szczeliny. Chciał być wewnątrz, w środku strachu, w środku zbrodni. W grudniu 1987 roku zapukał do drzwi Priscilli Gustafson. Młoda nauczycielka, w ciąży, w domu sama z 2 dzieci. Abigali 7 lat i Williamem 5 lat. Dom wypełniony spokojem, zapachem dziecięcych ubrań i świątecznym nastrojem. Aż do momentu, gdy wpuszczono do środka potwora. Nie było włamania, nie było wybitych szyb. Daniel wszedł spokojnie i zamknął za sobą drzwi. Nie wiemy dokładnie, co wydarzyło się w środku, ale wiemy, co zostawił. To był jeden z grudniowych dni, kiedy śnieg nie przykrywa jeszcze wszystkiego. Kiedy słońce zachodzi wcześniej, a światła domów rozpalają się jak obietnice ciepła. Kiedy do domu wrócił mąż Priscilli, zastał ciszę. Zasłony zaciągnięte. Nie paliło się żadne światło. Nie było słychać śmiechu dzieci. I właśnie to przeraziło jej męża najbardziej. Ta cisza. Wszedł do środka. Zawołał jej imię. Nie odpowiedziała. W salonie wszystko było na miejscu. Choinka, prezenty, niedokończona herbata. Z pozoru nic się nie wydarzyło. Ale gdy wszedł na piętro, świat się skończył. Priscilla leżała w łóżku. Zgwałcona. Twarz wciśnięta w poduszkę. Krew wsiąkała w prześcieradło. 2 strzały w tył głowy. Na jej twarzy wciąż była szminka. Jakby chciała wyglądać dobrze nawet po śmierci. W jednej z łazienek Abigali. Mała dziewczynka z warkoczem. W wannie. Utopiona. W drugiej łazience William. 5 lat. W piżamie z dinozaurem. Też w wannie. Martwy. Woda była letnia, a wanna prawie pełna. Jakby ktoś chciał być delikatny. Jakby śmierć miała być cicha. To nie była impulsywna zbrodnia. I nie był to włam do domu. Nic nie zginęło. To było celowe, precyzyjne i złe. Zabójstwo było tak brutalne, tak skrajnie zimne, że nawet śledczy nie mogli uwierzyć, że zrobił to 17-letni chłopak. Ale zrobił. Daniel nie był już cieniem między ścianami. Policja przybyła szybko. Nie trzeba było długo analizować. Zrobił to ktoś, kto wiedział doskonale, co robi. Brak świadków włamania, brak hałasu. Ale był jeden trop. Rozmazane odciski palców i odciśnięty but na śniegu za domem. Daniel LaPlante był już znany policji. Nazwisko, które pojawiało się w aktach już nie raz. Ale do tej pory kojarzyło się raczej z dziwactwem, a nie z takim piekłem. Tym razem jednak nie chodziło o skrzypiące ściany, ani o listy na lustrze. Tym razem chodziło o 3 ciała. Martwe dzieci i kobietę w ciąży. Po kilku dniach śledczy zapukali do domu Daniela. Został aresztowany. W jego domu znaleziono broń palną, tę, którą Daniel użył do zastrzelenia Priscilli. Daniel nie krzyczał, nie płakał i nie protestował. Siedział spokojnie z rękami na kolanach i lekko się uśmiechał. Jakby wiedział, że wszystko już się stało, że nie musi się tłumaczyć, że skończył to, co zaczął. W czasie przesłuchania opowiadał niewiele, unikał szczegółów,
Ale to, co śledczy znaleźli w jego notatkach, było wystarczająco jasne. To nie była zbrodnia z przypadku. To była fantazja. Zrealizowana krok po kroku. W 1988 roku Daniel LaPlante został skazany na potrójne dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Mijały lata. Daniel dorósł za kratkami. Zmienił się fizycznie, ale jego oczy były te same, ciemne i czujne. W roku 2013, mając ponad 40 lat, złożył pierwszą apelację. Prosił o nową szansę. Twierdził, że się nawrócił, że zrozumiał, że cierpi i że bardzo żałuje. W apelacji argumentowano, że Daniel był dzieckiem, kiedy popełnił zbrodnię, że jego mózg nie był w pełni rozwinięty, że nie miał wsparcia i że zasługuje na rehabilitację. I przez chwilę świat się zawahał, ale sąd nie dał się nabrać. Przypomniano szczegóły morderstw, sposób, w jaki Daniel zaplanował zbrodnię, chłód, precyzję, brak emocji i ten uśmiech, który pojawił się, gdy opowiadał o Abigali. Sędziowie nazwali go brutalnym, bezwzględnym drapieżnikiem, który nigdy nie powinien znaleźć się wśród normalnych ludzi. I chociaż prawo pozwalało mu składać kolejne wnioski, zawsze były odrzucane. Nie dlatego, że ludzie nie wierzyli w drugą szansę, tylko dlatego, że nie wierzyli w jego człowieczeństwo. Daniel LaPlante wciąż żyje. Dziś ma ponad 50 lat. Siedzi w więzieniu stanowym MCI Norfolk w Massachusetts. Nie rozmawia z prasą, nie pisze listów do rodziny ofiar, nie prosi o przebaczenie, ale nadal apeluje. Co kilka lat wraca z tym samym zdaniem. Zasługuję na drugą szansę. Nie jestem tym samym chłopcem. Nawróciłem się. Ale biegli psychiatrzy wciąż mówią jedno. Brak emocji, brak empatii, brak zrozumienia konsekwencji. Twarz spokojna, słowa ułożone, ale w oczach pustka. Rodzina Gustafsonów nigdy nie zapomniała. Ojciec zamordowanych dzieci pojawia się na każdej apelacji. I za każdym razem przypomina, że czasem potwory potrafią mówić ludzkim głosem. I za każdym razem sędziowie się z nim zgadzają. W tym odcinku to już wszystko. Obserwujcie, subskrybujcie i nie zapomnijcie zamknąć drzwi. Dziękuję. Francja, Le Mans, rok 1933. Ulica Bruyère nie wyróżniała się niczym szczególnym. Szare mury, zasłony w domach szczelnie zasłonięte. Prywatność. Tu nikt nie zagląda do okien sąsiadów, bo nikt nie chce, żeby zaglądano do niego. W jednym z domów za ciężkimi drzwiami z mosiężną klamką mieszka rodzina Lancelot. Pan René, były adwokat, Madame Leonie, jego żona, surowa kobieta ze spojrzeniem, które nie zna czułości, i ich córka, Geneviève, dorosła, wciąż w domu, może z wyboru, może nie. I jeszcze dwie osoby, dwie siostry, Christine i Lia Papin. Pomoc domowa, pokojówki, w cieniu, zawsze w tle. Christine starsza, stanowcza i inteligentniejsza. Lia młodsza, cicha i posłuszna. Zawsze razem. Zawsze w jednym rytmie. Jakby były jednością. Nie rozmawiały z sąsiadami. Nie wychodziły nigdzie poza zakupami na targu. Nie pisały listów, nie miały przyjaciół. I nikt się nimi nie przejmował. Bo przecież były tylko służącymi. Christine i Lia Papin mieszkały w domu Lancelot przez ponad 6 lat. Ale nigdy nie były tam domownikami. Były tylko obecne, niewidoczne, dopóki nie trzeba było wyprasować, posprzątać czy przygotować kolacji. Spały razem w maleńkim pokoju na poddaszu, bez ogrzewania, z dala od życia towarzyskiego domu.
Ich przestrzeń była zimna, pusta i ograniczona w zasadzie tylko do materaca. Nie miały wolnych dni, nie miały znajomych i nie miały imion. Miały funkcje. Madame Lancelot była kobietą chłodną, zdystansowaną i wyjątkowo wymagającą. Wszystkie błędy były surowo karane, nie fizycznie, jednym spojrzeniem, jednym zdaniem. Gdy Christine raz oddała zepsute żelazko do naprawy bez pytania, to wystarczyło, by wywołać wściekłość madame. Krzyk, poniżanie, bo służąca nie ma prawa decydować o niczym, nawet o żelazku. W całym domu nie było ani jednej rzeczy należącej do sióstr. Żadnego zdjęcia, listu, nawet zapachu, który mówiłby, że to ich przestrzeń. Były niewidzialne. Nie rozmawiano z nimi. Nie pytano, jak się czują, nie dziękowano, nie traktowano ich jak ludzi. Mimo to przez 6 lat nie podnosiły głosu, nie reagowały, nie pyskowały, czekały, aż któregoś dnia przestały być niewidzialne. I wtedy wszyscy je zobaczyli. 2 lutego 1933 roku o godzinie 5 po południu pan Lancelot miał wrócić do domu na kolację, ale drzwi były zamknięte od środka. Okna ciemne. Dość długo próbował pukać i nawoływać, ale nikt mu nie otwierał. Zaniepokojony poszedł na policję. Kiedy policjanci przekroczyli próg jego domu, byli w szoku. W holu przy schodach leżały 2 ciała. 2 kobiety, matka i córka. Nie żyły, a ich ciała były zmasakrowane tak brutalnie, że trudno je było rozpoznać. Obie miały wydłubane oczy. Znaleziono je kilka metrów dalej, porzucone niczym piłki. Twarze roztrzaskane, zęby wybite, czaszki pęknięte na pół. Ciało Geneviève leżało na wznak, z ramionami ułożonymi nienaturalnie, jakby ktoś rzucił nim o ścianę. Matka miała rany cięte, kłute i tłuczone, jakby została przetestowana na niej każda forma przemocy. Śledczy, który jako pierwszy zbliżył się do ciał, musiał wyjść na zewnątrz. Nie wytrzymał. Policjanci ruszyli na górę. Na piętrze siostry Papin, Christine i Lia. Spokojne, nagie, w swoim pokoju, w łóżku obok siebie. Na podłodze nóż, młotek, zakrwawiony garnek i ubrania. Zapytane przez policję, dlaczego to zrobiły, Christine powiedziała tylko: to się musiało stać. Lia milczała, jakby już zniknęła. Jakby była tylko pustym ciałem, które czeka, aż starsza siostra zdecyduje, co dalej. W aktach zapisano, że obrażenia ofiar mogły odpowiadać atakowi kilkunastu napastników. Ale były tylko 2 drobne kobiety, z twarzami wypranymi z emocji. Christine i Lia nie rozstawały się praktycznie nigdy. Spały w jednym łóżku, jadły razem, milczały razem. Ich relacja była nienaturalnie bliska. Jakby nie były 2 osobami, ale 2 połówkami tej samej świadomości. Christine dominująca, silniejsza psychicznie. To ona mówiła, to ona decydowała i to ona uderzyła pierwsza. Lia potulna, zależna, cicha, zakochana w siostrze? Może, ale przede wszystkim zatracona w niej. Psychiatrzy, którzy później badali siostry, zauważyli coś niepokojącego. Ich tożsamości zaczęły się zlewać. Odpowiadały za siebie nawzajem. Mówiły jakby w liczbie mnogiej. Zachowywały się jak jedno ciało. Uznano, że cierpią na symbiotyczną psychozę, zwaną także folie doux, czyli obłęd we dwoje. To rzadka przypadłość, w której urojenia jednej osoby przechodzą na drugą, a granica między nimi przestaje istnieć. Christine miała obsesję na punkcie siostry. Nikt nie wie, co dokładnie stało się w tym domu 2 lutego 1933 roku między godziną 17 a 17:30. Nie ma świadka. Jest tylko efekt końcowy i zeznania 2 kobiet. Ale to, co opowiedziały śledczym, wystarczyło, by zrekonstruować te pół godziny czystego szału.
Zaczęło się od błahostki. Madame Lancelot wróciła do domu wcześniej. Była wściekła. Żelazko popsuło się, a jej córka potrzebowała na jutro uprasowanej bluzki. Krzyczała na Christine. Potem ją uderzyła. Tak przynajmniej zeznała Christine. I właśnie w tym momencie coś w niej pękło. Wzięła żelazny dzban i roztrzaskała nim twarz madame. Jej córka krzyknęła, a Lia rzuciła się na nią. Użyły wszystkiego, co miały pod ręką. Nóż, młotek, dzban, talerz. Gołymi rękami drapały twarze ofiar. Wydłubały im oczy. Christine przyznała to bez emocji, bo patrzyły, a nie chciałam, żeby patrzyły. Gdy wszystko się skończyło, ciała były tak zmasakrowane, że nawet ojciec rodziny ich nie rozpoznał. Rozdrapane twarze, dłonie połamane, wydłubane oczy. Lekarze z sądowi stwierdzili, że atak trwał około 30 minut. Nie było w nim logiki. Była tylko powtarzalność i intensywność. Wyglądało to jak przedziwna egzekucja. Albo jak taniec, obrzydliwy, przerażający rytuał dwóch kobiet, które przez chwilę nie były już ludźmi. W policyjnym protokole zapisano słowa Christine. Zrobiłyśmy to razem. I to było dobre. Zabiły. Z zimną krwią. Brutalnie, bezwzględnie. Razem. A potem nie uciekły. Nie spakowały się, nie próbowały się ukryć. Zamiast tego weszły do swojego pokoju, zdjęły zakrwawione ubrania i położyły się obok siebie do łóżka. I czekały. Gdy policja znalazła je godzinę później, leżały spokojnie. Nagie, przytulone, jakby nic się nie wydarzyło. Nie próbowały ukrywać śladów swojej zbrodni. Nie próbowały się też tłumaczyć. Twierdziły, że to musiało się stać. To właśnie ta reakcja zaszokowała śledczych najbardziej. Nie same zbrodnie, nie krew i nawet nie wydłubane oczy, ale to, że siostry Papin wyglądały na spokojne. Jakby to był dla nich akt wyzwolenia. Ostatni rozdział. Jakby wiedziały, że wszystko, absolutnie wszystko już się dokonało i że świat nie ma już nic więcej do zaoferowania. Christine była gotowa umrzeć, a Lia była gotowa umrzeć razem z nią. Nie bały się więzienia i nie bały się śmierci. Bały się tylko rozdzielenia. Podczas przesłuchań Christine wpadła w stan graniczący z obłędem. Krzyczała, że nie może żyć bez siostry. Błagała, by ich nie rozdzielać. Proces sióstr Papin rozpoczął się w Le Mans we wrześniu 1933 roku. Po raz pierwszy przestało chodzić tylko o zbrodnie, bo gdy Christine i Lia Papin stanęły przed sądem, Francja się podzieliła. Z jednej strony burżuazja, elita, z drugiej klasa robotnicza, służące, kucharki, praczki i intelektualiści. Na ławie oskarżonych siedziały dwie ciche, niepozorne kobiety w czarnych sukniach, bez makijażu, z opuszczonymi głowami. Ale ludzie nie widzieli dwóch kobiet, widzieli symbol. Wiele osób interpretowało tę sprawę jako historię o niewidzialnej przemocy, o latach milczącego upokorzenia, o tym, jak wyższe klasy traktowały niższe, z butą, chłodem i kontrolą. Nagłówki gazet grzmiały. To nie zbrodnia, to akt rewolty. Te dziewczyny to ofiary, a nie bestie. Ale sędzia nie był filozofem. Nie pytał o kontekst. Pytał o młotek, nóż, oczy. Christine Papin została uznana za poczytalną. Skazana na karę śmierci przez gilotynę. Później zamieniono ją na dożywocie. W więzieniu popadła w obłęd. Przestała mówić, przestała jeść. Zmarła w 1937 roku. Lia Papin skazana na 10 lat ciężkich robót. Proces sióstr Papin nie zakończył sprawy. On ją tylko uwiecznił. Zamknął w historii, w książkach, sztukach teatralnych, debatach i w przekonaniu, że czasem zbrodnia to język tych, którzy nigdy nie mieli głosu. Ostatnie słowa przed śmiercią Christine brzmiały: Lia, ona tam jest, widzi mnie. Została pochowana bez rodziny, bez krzyża. A Lia?
odsiedziała 8 lat. Zwolniona za dobre sprawowanie. Potem zamieszkała w ukryciu pod innym nazwiskiem. Podobno została pokojówką w schronisku. Cisza i zapomnienie były jej ostatnim wyborem. Zmarła w 1982 roku. Stara i zapomniana. Niektórzy mówią, że do końca życia codziennie stawiała 2 nakrycia do stołu. Historia sióstr dobiegła końca, ale pozostało pytanie, co właściwie się wydarzyło? Bo ta zbrodnia wciąż nie daje jednej odpowiedzi i nie zamyka się w słowie morderstwo. Nie pasuje do definicji choroby psychicznej i nie jest zwykłą zemstą służących. Psychiatrzy nazwali to folie doux. Filozofowie buntem przeciwko światu, który nie dostrzega słabszych, a media zbrodnią stulecia. W Le Mans już dawno nie mówi się o siostrach Papin. Dom, w którym doszło do zbrodni, nie istnieje. Ulica zmieniła nazwę, a świadkowie umarli. Na dziś to już wszystko. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji i komentowania oraz zostawiania łapek w górę. Bardzo dziękuję. 19 marca 1999 roku. Małe, senne miasteczko Elephant Butte w Nowym Meksyku. Miejsce, gdzie życie płynie wolno, gdzie każdy zna każdego i gdzie nikt nie zamyka drzwi na klucz. Ale tego dnia coś się zmieniło. Do lokalnego salonu tatuażu wbiegła naga kobieta, zakuta w metalowy łańcuch, z krwawiącymi nadgarstkami. Krzyczała, błagała, prosiła, żeby ktoś ją ukrył, żeby ktoś ją uratował. Właściciel salonu pomyślał, że zapewne to jakiś dziwny narkotykowy epizod. Ale gdy zobaczył kajdany z kłódką, gdy zobaczył ślady tortur na jej ciele, natychmiast wezwał policję. Cynthia Vigil miała wtedy 22 lata. Była prostytutką, dziewczyną z trudną przeszłością, zazwyczaj lekceważona i ignorowana. Ale nie tego dnia. Tego dnia jej historia zwróciła uwagę całej Ameryki. Opowiedziała funkcjonariuszom coś, czego żaden z nich nie był gotów usłyszeć. Że została porwana, że była przetrzymywana przez kilka dni w metalowej przyczepie na obrzeżach miasta, że była przywiązana do stołu, rażona prądem, torturowana psychicznie i fizycznie, że codziennie słyszała głos mężczyzny, który mówił dokładnie, co zamierza z nią zrobić. Policja od razu udała się pod wskazany adres. Niewielka posesja, kilka psów, przyczepa stojąca niepozornie za domem. Z zewnątrz zwykła, w środku najgorszy koszmar, jaki mogli sobie wyobrazić. David Parker Ray, zwykły facet, technik w parku narodowym. Sąsiad, który macha ci ręką z podjazdu. Facet, którego nikt nie podejrzewałby o nic. No, może poza tym, że lubi samotność nieco bardziej niż inni. Mieszkał na obrzeżach Elephant Butte. W skromnym domu z psem, ogrodem i starym pick-upem. Czasem widziano go na stacji benzynowej. Czasem kupował części w sklepie budowlanym. Czasem rozmawiał z sąsiadami, ale nigdy zbyt długo. Od dziecka był inny. Jego ojciec, brutalny alkoholik, bił go i znęcał się psychicznie. W wieku zaledwie 10 lat David zaczął zbierać magazyny sadomasochistyczne. Fantazjował o potworach, torturach i śmierci. Za dnia spokojny obywatel. W nocy potwór budujący własne piekło. David Parker Ray zamienił swoją przyczepę w coś, co sam nazwał komnatą zabaw. Ale to nie były zabawy. To była precyzyjna, chłodna maszyna do łamania ludzi. W jego toyboxie znajdowało się wszystko. Pasy do unieruchamiania, haki do podwieszania ciał, paralizatory, medyczne narzędzia do sadystycznych eksperymentów oraz taśmy wideo, na których nagrywał tortury. Był artystą w projektowaniu bólu i był niewyobrażalnie cierpliwy. Kiedy Cynthia opowiedziała policjantom, że David czytał jej instrukcje, nie mogli w to uwierzyć, ale znaleźli je. Maszynopis, ponad 30 stron,
opisujących jak torturować, jak łamać psychicznie, jak zmieniać człowieka w przedmiot do użytku. David Parker nie porywał dla pieniędzy, nie zabijał dla władzy, nie robił tego ze strachu. On czerpał przyjemność z kontroli, z łamania, z patrzenia jak gaśnie czyjeś człowieczeństwo. Kiedy policjanci otworzyli drzwi przyczepy Davida, przez chwilę myśleli, że to pomyłka, że trafili do magazynu filmowych rekwizytów, że nikt, żaden człowiek nie mógł naprawdę potrzebować takich rzeczy. Potem zobaczyli to dokładnie i już nikt nie miał wątpliwości. Wnętrze przyczepy przypominało prywatną komnatę tortur. Ściany wyłożone były hakami, łańcuchami i pasami. W rogu metalowy stół chirurgiczny. Obok wózek pełen narzędzi. Skalpele, strzykawki, paralizatory, elektryczne sondy. Wszystko sterylne, czyste, precyzyjnie ułożone. Na ścianie wisiał wielki panel z luster, żeby ofiary mogły widzieć wszystko, co się z nimi działo. Z sufitu zwisały liny. Niektóre kończyły się kajdanami, inne hakami. Obok stała skrzynia. Specjalnie przerobiona trumna z otworami na wentylację, w której Ray zamykał kobiety na wiele godzin, pozbawiając je światła, dźwięku i czasu. Często po to, by przygotować je na kolejne sesje. Była też lista. Imiona, daty, krótkie opisy. Niektóre nazwiska policjanci już znali, z raportów o zaginionych osobach. Inne pozostały anonimowe. I zawsze takie będą. Przerażające było też to, co policjanci znaleźli w szafkach. Kasety VHS, godziny nagrań. Każda z nich dokumentowała cierpienie, poniżanie, rozpad człowieka na kawałki. Policjanci, którzy analizowali te taśmy, musieli potem przechodzić terapię. Niektórzy odeszli ze służby. David Parker Ray stworzył własne piekło. Pomalował ściany, dobrał narzędzia, napisał zasady i zapraszał tam tych, których uważał za swoje zabawki. Nie chodziło o szybkie zbrodnie, nie o pieniądze, nie o władzę. Chodziło tylko o zabawę. David zaczynał od instrukcji. Tłumaczył swojej ofierze, zawsze z wyraźnym uporem, co ją czeka. Mówił, że teraz jest jego własnością, że jest tylko przedmiotem do użytku seksualnego, że nie jest człowiekiem, nie ma praw i nie ma tożsamości. Na taśmach słychać było, jak Ray spokojnie wyjaśnia, że jeśli ofiara będzie współpracować, to może przeżyje troszkę dłużej. Jeśli nie, ból będzie większy, ale finał i tak będzie taki sam. Niektóre nagrania trwały godziny, bez montażu, bez ukrywania emocji. Po prostu systematyczna dekonstrukcja człowieka. Ray używał elektrod. Zmuszał ofiary do noszenia maski z zamontowanym kneblem. Przywiązywał je do specjalnie przygotowanego stołu. Wkładał haki w skórę. Podłączał urządzenia wywołujące ból. Nie chciał, by ofiary umarły za szybko. Chciał, by czuły jak najdłużej. Niektóre kobiety były przetrzymywane tam przez wiele dni. Czasem odurzano je lekami psychotropowymi. Czasem pozbawiane jedzenia, wody i snu. W notatkach Raya znaleziono instrukcje, jak resetować ofiary, tak by nie pamiętały, co się z nimi działo. Niektóre z kobiet, które przeżyły, naprawdę nie pamiętały. Nie wiedziały, gdzie były, nie wiedziały, ile czasu minęło, a często nie wiedziały, że kiedyś miały inne życie. Gdy śledczy odkryli te nagrania, pojawiło się pytanie: ile ofiar było naprawdę? I co gorsze, gdzie są te, których nie odnaleziono? David Parker Ray, twórca Toyboxa, reżyser Cierpienia, ale nawet on nie działał sam. Za każdą ręką, która przytrzymywała ofiarę, za każdym kluczem, który zamykał trumnę, był ktoś jeszcze. Pierwszą, którą policja zatrzymała razem z Rayem, była Cindy Handy, jego partnerka, jego wspólniczka, jego prawa ręka w torturach. Cindy przyznała się niemal natychmiast. Powiedziała, że wiedziała o wszystkim, że brała udział, że czasem naciskała przycisk sama. Cindy pomagała też porywać kobiety, pomagała je odurzać. Była obecna podczas nagrań.
Często kpiła z ofiar. Czasem obiecywała im, że będzie dobrze, zanim zaciągnęła je z powrotem do przyczepy. Nie była tylko biernym świadkiem. Była aktywną częścią koszmaru. Ale to nie wszystko. Pojawiły się też podejrzenia wobec Jessie Ray, córki Davida, wychowanej przez niego. Uczeń i nauczyciel z tej samej krwi. Jessie została oskarżona o współudział w jednym z porwań. Miała pomagać zwabiać kobiety do domu ojca. Używać zaufania, kobiecej twarzy, żeby przyciągnąć je prosto do pułapki. Na przesłuchaniach Jessie minimalizowała swój udział. Ale dowody, rozmowy, notatki, świadkowie pokazywały coś innego. Pokazywały, że w tej rodzinie potwory były hodowane. Po aresztowaniu Davida Parkera Raya i jego wspólniczki Cindy Handy rozpoczęło się najmroczniejsze dochodzenie, jakie kiedykolwiek widział Nowy Meksyk. David Parker Ray podczas przesłuchań sugerował, że mógł zabić ponad 14 kobiet. Ale mówił to z takim spokojem, że trudno było odróżnić, czy kłamał, czy mówił prawdę. Nie było dowodów na morderstwa. Brak ciał oznaczał brak oskarżenia o zabójstwo. Oficjalnie skazano go tylko za porwania i tortury, nie za śmierć. Wiele osób uważa, że David Parker Ray był jednym z najgroźniejszych seryjnych morderców, jakich kiedykolwiek widziały Stany Zjednoczone. Był po prostu sprytny, dokładny i cierpliwy. I świetny w ukrywaniu dowodów. Do dziś nie wiadomo, ile kobiet naprawdę zginęło w Toy Boxie. Ilu krzyków nikt nie usłyszał. 19 marca 1999 roku. Cynthia była przywiązana do metalowego stołu w Toy Boxie. David wyszedł na chwilę. Zostawił ją pod opieką Cindy Handy. To wtedy, przez ułamek sekundy, Handy popełniła błąd. Zostawiła kluczyk do kajdanek na stole, zbyt blisko. Cynthia wyciągnęła się na tyle daleko, jak pozwalały jej łańcuchy. Rozorała sobie nadgarstki na żelaznych obręczach, sięgnęła i chwyciła klucz. Szybko odpięła łańcuchy od stołu, ale Handy wróciła szybciej niż się spodziewała. Doszło do szamotaniny. Cindy próbowała zatrzymać dziewczynę, ale Cynthia uderzyła ją w głowę butelką z napojem. Handy upadła, tracąc przytomność na kilka sekund. Cynthia nie oglądała się za siebie. Wybiegła na zewnątrz, boso, zakuta w łańcuch, cała we krwi, naga. Biegła ulicą, szukając pomocy. Ludzie patrzyli z niedowierzaniem. Dopiero właściciel salonu tatuażu otworzył drzwi i wpuścił ją do środka. To dzięki niemu Cynthia ocalała. Po jej ucieczce, po odkryciu Toy Boxa, po szoku, który przeszedł przez media i społeczeństwo jak fala zatrzymująca oddech, wydawało się, że sprawiedliwość jest już tylko kwestią czasu. David Parker Ray został aresztowany. Cindy Handy również. Śledczy mieli dowody, taśmy, narzędzia, świadków. Proces miał być tylko formalnością. Ray został oskarżony o porwania, tortury i napaść seksualną. Groziło mu ponad 224 lata więzienia. Prokuratorzy przygotowywali się na najgłośniejszy proces w historii stanu Nowy Meksyk. Ofiary czekały. Ameryka czekała. I wtedy David Parker Ray umarł. Zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu procesu, na sali sądowej, Ray dostał zawału serca, upadł i umarł. Tak po prostu. Bez wyroku, bez kary, bez spojrzenia ofiarom w oczy. Cindy Handy przyznała się do winy. Otrzymała 36 lat więzienia, z czego większość odsiedziała, zanim została zwolniona warunkowo w 2019 roku. Jessie Ray, jego córka, również została skazana na kilka lat więzienia za współudział, ale i ona wyszła już na wolność. A David nigdy nie stanął przed ławą przysięgłych. Nigdy nie usłyszał wyroku. Nigdy nie usłyszał słów swoich ofiar. Po prostu wymknął się sprawiedliwości. Śledczy szacowali, że David Parker Ray mógł mieć od 14 do 60 ofiar na swoim koncie. Elefant Bot
i okolice były przeczesywane dziesiątki razy. Używano radarów penetrujących ziemię, psów tropiących, dronów. Nic. Ciał do dziś nie odnaleziono. Najbardziej przerażające jest to, że wielu ekspertów sądzi, że David Parker Ray był tylko częścią większej siatki. Że inni też porywali, torturowali i zabijali. Że on po prostu był tym, który został złapany. Że gdzieś tam są inni Toybox killerzy. W tym odcinku to już wszystko. Komentujcie, subskrybujcie i czekajcie na kolejny czwartek. Bardzo dziękuję. Wyobraź sobie człowieka, który potrafi patrzeć ci prosto w oczy i powiedzieć: jeśli mnie słuchasz, jesteś bezpieczny. Jeśli nie, zasługujesz na śmierć. Wyobraź sobie, że jesteś samotny, zagubiony, zdesperowany, szukasz sensu. I wtedy pojawia się on, z brodą jak prorok, z głosem jak Mesjasz, z przenikliwymi oczami. Rock Thériault. Urodził się w 1947 roku w Quebecu. Zwykły chłopak z robotniczej rodziny. Katolik, mechanik, inteligentny, ale niewykształcony. Już jako nastolatek fascynował się Biblią, ale nie tak jak większość osób. On chciał ją poprawić, przepisać, przeżyć po swojemu. W latach 70., kiedy świat pogrążył się w nieufności wobec rządu, kościoła i tradycji, Rock znalazł swoją niszę. Zaczął głosić, że ma kontakt z Bogiem, że świat zbliża się do końca i że jedyną szansą na ocalenie jest odłączenie się od cywilizacji. Brzmi znajomo, brzmi jak tysiące innych dziwnych, marginalnych proroków. Z jednym wyjątkiem. Ludzie zaczęli mu wierzyć. Zebrał wokół siebie grupę wyznawców, zwykłych ludzi. Młodych, starych, kobiety z dziećmi. Ludzi, którzy zgubili się w życiu i chcieli znaleźć kogoś, kto im powie, co robić. Rock miał odpowiedzi. Rock miał wizję. I Rock miał plan. Założyli wspólnotę w lesie. Zbudowali małe domki, namioty, altanki. Żyli bez prądu, bez szkół, bez lekarzy. Tylko oni. I on. Rock nazwał ich dziećmi z mrowiska, bo mieli pracować jak mrówki i słuchać bez dyskusji. Na początku był miły, charyzmatyczny. Obiecywał miłość, wspólnotę i boskie światło. Ale kiedy tylko zdobył ich zaufanie, zaczął budować własne królestwo bólu. I nikt, absolutnie nikt nie był gotowy na to, jak daleko to zajdzie. W głębi lasów Kanady, z dala od miasta, cywilizacji, zepsutego świata, Rock Thériault i jego wyznawcy zbudowali coś, co z zewnątrz przypominało raj. Maleńkie drewniane domki, ogródki warzywne, dzieci biegające boso po trawie, modlitwy, wspólne piosenki, no raj. Ale to była tylko fasada. Bo to, co działo się wewnątrz tej wspólnoty, nie miało już nic wspólnego z Bogiem. Rock, który kazał nazywać się Mojżeszem, był wszystkim. Ojcem, prorokiem, lekarzem, sędzią i katem. Miał absolutną władzę. Ustanawiał reguły i był jedynym, który mógł je potem łamać. Każdy dzień zaczynał się od modlitwy, do niego. Potem praca. Ciężka, fizyczna, bezsensowna. Kopanie rowów tam, gdzie ich nie potrzebowano. Budowanie płotów wokół niczego. Dzieci były bite za nieposłuszeństwo. Dorośli poniżani publicznie. Jedzenie racjonowane. Sen tylko wtedy, gdy Rock pozwolił. Z czasem Rock przestał tylko rządzić. Zaczął eksperymentować. Opowiadał, że Bóg mówi do niego bezpośrednio, że musi testować wiarę członków wspólnoty, że ich ciała należą do niego. I zaczął karać, dotykać, gwałcić. I mówił im: to twoja wina. Bóg chce cię oczyścić poprzez ból. Wspólnota przestała być rodziną. Stała się obozem przemocy. A Rock już nie przypominał proroka.
Przypominał Boga, który oszalał. Wciąż przybywało dzieci. Jego własnych dzieci wraz z kobietami, które zmuszał do stosunków. Z dziewczynami, które nie miały dokąd pójść, bo dla świata zewnętrznego już dawno zniknęły, a dla niego były własnością. Wszystko było jego. Każde ciało, każde słowo i każdy oddech. W normalnym świecie dzieci rysują, śmieją się i marzą. W mrowisku dzieci się nie śmiały, nie marzyły, nie miały do tego prawa. Rok Terius zabrał im wszystko. Nazwa dzieci z mrowiska to nie była metafora. One naprawdę żyły jak mrówki, bez imion, bez ochrony i bez dzieciństwa. Ich ojciec, w sensie dosłownym i duchowym, był jeden – Rok. Uważał się za boskiego proroka i zbawcę. Własne dzieci traktował jak przedłużenie siebie, jak narzędzia i jak swoją własność. Nie pozwalał im chodzić do szkoły. Nie pozwalał, by słuchały radia, oglądały telewizji, ani nawet rozmawiały o świecie zewnętrznym. Ich światem był las. Ich religią posłuszeństwo, a ich Bogiem potwór. Dzieci były karane za wszystko. Za złe spojrzenie, za nieodpowiedni ton głosu, za zmęczenie. Czasem stawiał je nago przed całą wspólnotą. Bił je rózgą albo oblewał zimną wodą w środku zimy i mówił: to oczyszcza duszę. Najgorsze było to, że dzieciaki nie znały innego świata. Nie wiedziały, że istnieją inne domy, inne rodziny, inni ojcowie. Uważały, że ból jest normalny, a strach obowiązkowy. Wspólnota uczyła je, że tylko cierpienie prowadzi do zbawienia. Że jeśli boli, to znaczy, że Bóg patrzy i się raduje. Większość dziewczynek była molestowana. Już jako nastolatki były traktowane jako duchowe żony. Rok wybierał je osobiście. Potem oddawał milczące, załamane i posłuszne. W mrowisku te dzieci nie dorastały. One gasły, jedno po drugim. W milczeniu, w karności, w cieniu mężczyzny, który mówił, że je kocha, ale w rzeczywistości tylko je posiadał. Rok stał się nie tylko przywódcą sekty. Nie był tylko prorokiem w oczach swoich wyznawców. Z czasem stał się kimś więcej. Bogiem, który miał prawo dawać życie i je odbierać, kiedy tylko chciał. Ale on nie odbierał życia szybko. Nie był zainteresowany prędką śmiercią. Interesował go ból. W pewnym momencie przestało wystarczać mu posłuszeństwo. Zaczął leczyć i zaczął operować. Twierdził, że ma boskie zdolności medyczne, że może naprawiać ciało, usuwać grzech poprzez skalpel i oczyszczać duszę poprzez tortury. Jednej kobiecie, która skarżyła się na ból brzucha, samodzielnie wyjął część jelita cienkiego. Bez narkozy, bez rękawiczek, bez wiedzy, kuchennym nożem i zakrwawioną szmatą. Nie uwierzycie, ale pacjentka nie przeżyła. Rok powiedział, że zmarła, bo nie miała wystarczającej wiary. A potem kazał wszystkim się za nią modlić i zakopać ciało. Innym razem odciął kobiecie jedną pierś, bo była zakażona. Zaszywał rany drutem do wiązania kurczaków. Podczas jednej z operacji wbił gwoździe w dłoń dziecka, żeby uwolnić od niego demona kłamstwa. Potem głaskał je po głowie i mówił: Bóg jest z ciebie dumny. Wszystko, co robił, przedstawiał jako boską misję. A ludzie mu wierzyli, bo bali się, bo nie znali niczego poza nim, bo każde życie, każde ciało i każda rana należała do niego. Rok pomału przestał być człowiekiem. Stał się sadystą, podsycanym wiarą innych i nikt nie odważył się go powstrzymać. Jeszcze nie. Ale niektóre spojrzenia zaczynały się zmieniać. Niektóre szeptane modlitwy zamieniały się w pytania. I to właśnie te pytania doprowadziły do pierwszej ucieczki. Jedna z kobiet, Gabrielle, jedna z duchowych żon Roka, przez lata znosiła wszystko. Gwałty, bicie, upokorzenia, prawdziwe piekło. Ale to, co spotkało ją w 1989 roku, przeszło granicę wytrzymałości. Rok oskarżył ją o grzech. Oznajmił, że jej dusza jest zepsuta, że Bóg
przykazał mu ją naprawić. Wziął wtedy nóż rzeźniczy, odciął jej prawy sutek. Potem przypalił ranę kawałkiem rozgrzanego metalu. Potem zostawił kobietę na zewnątrz we krwi, bólu i w deszczu na całą noc. Ale Gabrielle przeżyła. I nie tylko przeżyła, zebrała siły i uciekła. Dotarła do szpitala i tam opowiedziała prawdę. Nie tylko o sobie, ale o wszystkich. Po raz pierwszy świat usłyszał, co naprawdę dzieje się w mrowisku. Policja wkroczyła na teren wspólnoty. Znalazła dzieci, wycieńczone, wychudzone, całe w strachu. Znalazła kobiety z bliznami, z pustką w oczach. Znalazła zakopane ciała, szczątki, wiele notatek i taśm z kazaniami. Rock Tertius został aresztowany. Nie stawiał oporu i nie uciekał. Uśmiechał się, bo wierzył, że to wszystko to tylko test jego boskości. W roku 1993, po latach horroru, manipulacji i bólu, Rock w końcu stanął tam, gdzie nikt nie wierzył, że kiedykolwiek trafi. Przed obliczem sprawiedliwości. Nie w lesie, nie w jaskini modlitwy i nie w cieniu. W świetle, na sali sądowej. Nie był już Bogiem. Teraz po prostu był oskarżonym numer 35487. I jego uśmiech powoli znikał, gdy kolejne zeznania odzierały go z boskości. Gabrielle, która uciekła i wydała Rocka, zasiadła na miejscu świadka. Z jej ust padły słowa, których nikt nie zapomni. Zabrał nam wszystko. Ciała, wolność, imiona, a potem zabrał nasze dzieci. Kobiety opowiadały o gwałtach, o dzieciach urodzonych z przymusu, o ranach, które nigdy się nie zagoiły. Dosłownie i metaforycznie. Lekarze sądowi przedstawili dokumentację obrażeń. Pocięte ciała, blizny po przypaleniach, wiele urazów wewnętrznych, ślady po improwizowanych operacjach. A obrona? Rock twierdził, że wszystko robił z miłości, że ciało można poświęcić dla duszy, że jego misją było przygotowanie ludzi na koniec świata, ale nikt nie brał go na poważnie. Sąd skazał go na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Dzieci z mrowiska zostały zabrane przez opiekę społeczną. Część trafiła do rodzin zastępczych, inne do specjalistycznych ośrodków psychiatrycznych. Jedna z córek Rocka powiedziała: nie wiem, czy jestem ofiarą, dzieckiem czy grzechem. Wiem tylko, że żyję i że on żył we mnie zbyt długo. Rock Tertius spędził ostatnie lata życia w więzieniu. Nie było już wspólnoty, nie było czcicieli, nie było Boga. Był tylko stary, zniszczony mężczyzna w pomarańczowym kombinezonie, w małej celi z metalowym łóżkiem. Nie wyraził skruchy, nigdy. Do końca twierdził, że wszystko to, co robił, miało boski sens. W 2011 roku jeden ze współwięźniów zaatakował Rocka ostrym narzędziem. Zadał mu kilka ciosów. Rock zginął szybko. Zginął sam. Nie zdążył się pomodlić. Nie zdążył ogłosić kolejnego objawienia. Po prostu zniknął.